Hej, mniejsze to nasze ręce cały czas się trzymały. Wspólnie ze swoją klasą, drugą B, realizujemy projekt Co-Mobility. W jego ramach w naszej szkole odbywają się laboratoria miejskie. Są one cyklem zajęć edukacyjnych pogłębiających temat bezpiecznego poruszania się po mieście. Nawet. Tramwaj! Ale wasz tramwaj czym się różni od metra? Się nie poddaje. No, ale już metrem jechaliście, a teraz jedziecie tramwajem, więc musicie wymyśleć jakąś zmianę. Tak. No ale ręka odepchnę się. Słuchajcie, a ja mam do was pytanie, zaczynać. Każda grupa dostanie też taką plakietkę z kartką, gdzie są wypisane pytania do tych waszych badań, co musicie sprawdzić i ktoś musi być takim sekretarzem grupy, gdzie będzie robił notatki. Nie będzie nikt z chłopaków, bo wy się wygłupiacie. No to będziecie na zmianę, okej? A super, ustalcie, kto jest waszym klientem. Ja jestem. Nie ustaliliście. Czuję na Jacka. Ty na kogo? Nie, pasuję na Zuzę. To Kuba. Nie można. Większość aktywności dzieje się z uwzględnieniem podziału na grupy, a co za tym idzie? Uczniowie uczą się wypełniania określonych ról, uczą się też komunikacji, tego w jaki sposób się porozumiewać i jak wspólnie dążyć do osiągnięcia jednego bardzo ważnego celu. Chcesz być sekretarzem? To możesz być na jedno zadanie, ty możesz być na drugie, ty możesz być na trzecie. Ile autobusów zatrzymało się na przystanku i ile z nich wysiadło osób? Ile czasu potrzebujecie, żeby przejść z przystanku do szkoły? Ile rowerów jest zaparkowanych gdzieś pod szkołą? To sobie zrobimy notatki. I będziemy wynotowywać to, co nam radar pokaże, a przy okazji jeszcze w tych miejscach, gdzie będziemy sprawdzać prędkość, musicie zobaczyć, jakie są znaki drogowe, żeby je potem narysować. Bo jak Zuzia będzie pisać, to ona będzie pisać, jak będziemy iść. Nie, no pójdziemy w to miejsce i będziecie na przykład jej mówić 5 samochodów i Zuzia zapisuje 5 samochodów. Dla kogo bierzemy ten czas zielonego światła? Najpierw dla samochodów, dla pojazdów. Później dla pieszych. Dobra, i tutaj zapiszemy wtedy wartości, tak? Myślicie, że ja mam większy krok, czy wy macie większy krok? Pani. Raczej dorosły ma większe kroki, chyba że się bardzo wyślicie, a ja będę drobić kroczki. Pokażę wam jeszcze, jak ten klikacz działa, zobaczcie. Zobaczcie, to jest urządzenie do liczenia. Możemy liczyć pieszych, możemy liczyć ptaki przelatujące, możemy liczyć kroki. Dzieci poznają tę najbliższą okolicę z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych elementów krajobrazu miejskiego. Bardzo ważne jest również to, że podczas naszych działań uczniowie angażują się we wszystkie zadania bezpośrednio. Przeprowadzają badania, bardzo mocno przeżywają wszystkie czynności, które w ramach projektu są przeprowadzane. Nie wiem, gdzie idziemy, ja się nie znam. Żeby było równo, wiecie, w miarę. Zobaczcie, chyba trochę. Składamy miarkę i od tego punktu, tak, będziemy mierzyć dalej. 442. 4 metry i ile centymetrów? Zobaczcie, w tym miejscu chodnik ma mniej niż 4 metry, prawda? Dobra. Słuchajcie, tu jest bardzo ciekawa sytuacja, wiecie dlaczego? Bo zobaczcie, samochody parkują na chodniku. Jeszcze kawałeczek się cofnij. O, super, teraz mamy równo. Zobacz, Keso, tutaj trzymajmy. Tu jest początek chodnika według mnie, co myślicie? Słuchajcie, to ile ten samochód nam zabiera z chodnika miejsca? Nie Około pół metra chyba, prawda? No. Ja liczę samochody, tak? Tak, ty liczysz samochody zwykłe, osobowe. Start! Start! 41. Dobra, to teraz dajesz radę następnej osobie. 14. Dobra, zapamiętajcie. 37. No. No. 41. 41.
Dobra. On złamał przepisy na pewno, dobra. 45. Siedem, to prawda, Dobra, 7 hulajnóg. Okej. Małgosia, chodź pod kanapkę. 3, dobrze. Dziewczynki, chodź Wiktoria. Małgosia, zapisz działanie. 7 dodać 3. Ile autobusów podjechało, Bartek? Zobacz, mamy tutaj. Równa się. Też albo zapisz trójkę po prostu. Już podsumowanie. Czy jechał jakiś rower? Nie, 0. To dla uczniów niezwykła okazja do tego, aby poczuć się badaczem. Przy użyciu różnego rodzaju narzędzi, z którymi wcześniej nie mieli możliwości pracować, mogą badać najbliższą okolicę, a co za tym idzie, wyciągać wnioski i dochodzić do bardzo ważnych rozwiązań.